Siemanko, z tej strony PJ. Dzisiaj dostaliśmy do recenzji pudełko Double Boxa od Nike. Nie chodzi o Double Boxa, chodzi oczywiście o Cosmic Unity 3, które nawiązują bardzo mocno do recyklingu. Na zewnątrz pudełka tak naprawdę nie ma nic. Mamy szare pudło, jedyne po czym wiemy, że to właściwe pudło od butów. To oczywiście size tag w tym miejscu, ale gdy pudełko otwieramy, jeszcze bardziej przekonuje nas to, że to pudełko do wysyłki butów, a nie takie oryginalne, w jakich przychodzą na przykład jedynki. Mają taśmę i całe jest szare, zwyczajne, żadnego papieru w środku. Ale wyjaśnienie dostajemy praktycznie od razu, ponieważ w środku mamy informację, że pudełko zostało w 90% zrobione z materiałów przetworzonych, czyli pochodzi po prostu z recyklingu. Nike zaczyna być eko. O samym pudle wiele więcej powiedzieć nie można, więc chyba pora przejść do butów. A to jak się zniszczy, to zawsze możecie zastąpić zwykłym kartonem kupionym na poczcie czy coś. Przejdźmy do samych butów, czyli do Air Maxów 9.7? Co? Nie. Może Was zmylić ich kształt. Złudnie przypominają Air Max 9.7, jednak jak najbardziej jest to but do koszykówki i nie żaden Air Max, tylko Cosmic Unity 3. Na stronie Nike możemy przeczytać, że buty są zaprojektowane z dwóch ważnych powodów. Mowa tu o lepszej grze i ochronie środowiska. Najpierw przyczepię się do tego pierwszego. Nieważne jakie masz buty, tylko ważne jak grasz. Wydaje mi się, że to nie but decyduje o tym, jak kto gra. Ja gram w Lebronach, a no brakuje mi do niego trochę. Więc myślę, że w kosmikach nadal nie będziesz kosmiczny. Chociaż trakcje mają niezłą, ale o tym przekonamy się zaraz. Co do drugiej kwestii, o ochronie środowiska, to jak najbardziej buty są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Jednak wydaje mi się, że istnieją lepsze sposoby na ochronę środowiska niż kupowanie kolejnej pary butów do kosza. Broń Boże, Wam nie odradzam. Sam mam ich zdecydowanie za dużo. Ale nie lepiej posortować śmieci? Również według Nike'a buty mają lekką budowę i są bardzo stabilne. Co do tego, że są lekkie, chyba nie mogę się zgodzić, ponieważ warto wziąć Kosmika i na przykład Tatuma i to tak jakbyśmy trzymali kilogram pierzu i kilogram kamieni w dwóch rękach. Kamienie będą zdecydowanie cięższe, nie? Ale co do stabilności. Sprawdźmy, czy one faktycznie są stabilne. Będą 3 poziomy tej próby. Zacznijmy od tego najprostszego. Pierwszy zdany. Teraz drugi. Drugi już będzie trudniejszy. Wiele butów się temu testowi już opiera. Czy nadal są stabilne? Dajmy mu drugą szansę na drugą próbę. Nike. On nie jest stabilny. Tu macie czarno na białym, albo w zasadzie biało na dywanie. On nie jest stabilny. Teraz przejdźmy do tego, czy but faktycznie będzie trzymał naszą nogę. Bo jeśli będzie trzymał, to będzie stabilny. Co udowodniło, że nie jest w naszym poprzednim teście. Ale może jednak jeszcze odkupi swoje winy. Sprawdźmy, czy będzie trzymał tą nogę. Zacznijmy od tej dużej nogi. Ewidentnie jest stabilnie. To mi się podoba. Bardzo dobrze trzyma nogę. Reszta konstrukcji stoi jak niezachwiana. Teraz sprawdzimy trochę mniejszą nogę. Nadal powinno być stabilnie. Może nie jest taka prosta jak poprzednia, ale się trzyma. Przejdźmy do najtrudniejszej, mianowicie najmniejszej nogi. Jeśli tutaj będzie stabilny, to zdecydowanie Cosmic Unity 3, zwracam Ci honor. Sprawdźmy najmniejszą. No nie. Tutaj stabilnie nie jest. No w tych butach rozlałbym zupę. Także 2/3 to i tak nadal jest nieźle. Wydaje mi się, że but
musi być dopasowany rozmiarem do nogi. Przejdźmy do kolejnej ważnej kwestii w butach sportowych, mianowicie do trakcji. Jak najlepiej sprawdzić, czy buty koszykarskie mają odpowiednią trakcję? Na szczęście mamy drewniany stolik, który bardzo przypomina mi parkiet. Już wiecie, co się stanie. Jeśli zatrzymujemy obie nogi naraz, to parkiet się przewraca, stolik się przewraca. Ale nadal to nie jest ten klej, którego oczekiwałem. Rozumiem ekośrodki i recykling, ale mogliście nałożyć tu trochę kleju, bo moim zdaniem ten but się nie trzyma. Zobaczcie sami. Nawet nie piszczy. A powinien. A teraz, jak widzicie, mam buta już na nodze i często problemem w butach jest to, że przód buta, czyli toe box, nie jest do końca wytrzymały. A jednak czasem trzeba przyjąć jakieś uderzenie na paluchy i teraz sprawdzimy, jak to działa. Zaczniemy od najniższego poziomu, czyli od ciężkiej poduszki. Ja nie poczułem nic. Jak na razie test zdany. Chodźmy po następny rekwizyt. Piłka do kosza. Wielu z nas być może nie jest wirtuozami koszykówki i nieraz podczas kozłowania trafimy się w stopę, a to boli. Przynajmniej mi się zdarzało, nie wiem jak tam. Sprawdźmy, czy tu też będzie bolało. Nie bolało. Poczułem, ale nie bolało. Sprawdźmy teraz najwyższy kaliber uderzenia. Czy się uda? A few moments later. Ciężkie. To jest ciężkie. Naprawdę mam to zrobić, tak? Mam tutaj betonową płytę. Zaraz zobaczymy, czy but to wytrzyma. But tego może nie wytrzymać. Teraz pora na bardzo ważny test, mianowicie test giętkości buta. Jak bardzo sprężynuje. Nazwa wskazuje, że bardzo, bo nazywa się Kosmik, więc wyśle nas w kosmos. Tak? What? Sprawdźmy. Apollo 13 to nie był, chociaż też się rozbił. Oceniam pozytywnie jak najbardziej możliwość wybicia się z nich, jednak pamiętajcie, że siła leży w mięśniach, nie w butach. Kolejny ważny test dotyczy w zasadzie problemu z pakowaniem często się na mecze czy gierki. To będzie test giętkości. Być może mówię tutaj tajemnicami, ale zaraz dowiecie się, o co chodzi. Sprawdźmy, czy wasza dziewczyna jest w stanie zmieścić go do plecaka. Być może zrobiło się odrobinę niezręcznie. Jednak podejdźmy do tego profesjonalnie. Jednego zmieści na pewno, ale plecy mamy jedne, więc plecak możesz nosić jeden. Niektórzy noszą plecak z przodu. Teraz już będzie trzeba go wygiąć, stąd nazwa test giętkości. Jeśli chodzi o test giętkości, nie do końca zdały swój egzamin, biorąc pod uwagę pojemność tego plecaka. Jednak, jeśli macie dziewczynę, to najwyżej jednego buta będzie niosła w ręku. Dzięki za pomoc. Pozbyliśmy się starej, więc teraz możemy przejść do konkretów i powiedzieć odrobinę na serio, co mamy w tym bucie.
Przede wszystkim pierwszym wielkim plusem jest brak jakiejkolwiek poduszki. Całość jest na piance, co czyni tego buta świetnym wyborem na outdoor, bo jak wiemy, na outdoorze buty są dużo mniej trwałe, ponieważ po prostu się ścierają, a poduszki pękają. Jednak mimo braku poduszki, but bardzo dobrze sprężynuje i faktycznie ma pozytywny wpływ na nasze stawy, jeśli chodzi o amortyzację. Dodatkowo zapewnia nam bezpieczeństwo kołnierz napięcie, który faktycznie odrobinę mocniej tą stopę przytrzymuje, przez co but sprawia wrażenie zdecydowanie lepiej dopasowanego. Musimy wspomnieć też o trakcji, ponieważ mamy do czynienia z naprawdę grubym bieżnikiem, dzięki czemu podeszwa szybko nie straci swojej przyczepności, zarówno na hali, jak i na outdoorze, co czyni tego buta coraz lepszym wyborem właśnie na outdoor. Przejdźmy do ważnego aspektu dla wielu z nas, mianowicie do ceny, a ich cena to 750 zł bez jednego grosza. Moim zdaniem jest to całkiem sporo, jak za buta, który nie ma jakiejś wyjątkowej technologii, ma w sobie tylko piankę, żadnej poduchy. Jest po prostu zwyczajny. Jeśli chodzi oczywiście o aspekty performance'owe, powinien być półkę cenową niżej. Tym razem na koniec zostawiliśmy sobie design buta. Przywodzą na myśl zdecydowanie Air Maxy 97, ewentualnie 98. Widać wyraźną inspirację tymi dwoma modelami na tym bucie. Jednak but zdecydowanie, tak jak wskazuje nazwa, jest kosmiczny i na pewno jest ciekawszy niż ostatnie propozycje Nike, które można by powiedzieć były na jedno kopyto. Podsumowując, buty mają odrobinę za wysoką cenę, ale jak najbardziej należy im się nasza uwaga każdego koszykarza, szczególnie tego letniego, który lubi grać na zewnątrz, ponieważ są to buty wypisz, wymaluj do gry outdoorowej. Na koniec nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, jeśli się Wam podobało i koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wy sprawdzacie buty przed ich zakupieniem. Czy może robicie to tak jak my? Czy rzucacie do nich jajko i zrzucacie je ze schodów? Napiszcie w komentarzu. Do następnego.